Witam serdecznie wszystkie lwy na moim kanale Beat Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie partnerskie, związkowe na uczucia. Jest to czytanie ponadterminowe, więc niezależnie od tego, kiedy zobaczycie ten filmik, może on z Wami rezonować. Jednakże proszę pamiętać, że są to odczyty ogólne. Nie ma możliwości, by w pełni one z każdym rezonowały, więc należy wziąć tylko to, co rezonuje, co działa, co pomaga w Waszej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu, to należy odrzucić. Dobrze, w pierwszej kolejności zobaczymy sobie kartę taką przewodnią. Wyciągniemy dla Was na relację, związek, na osobę, o której być może myślicie. Poproszę o jedną kartę dla lwa na relację, na związek. I mamy kartę balansu, równowagi, harmonii z życiem wewnętrznym, a także z tym, co otacza Was w świecie fizycznym. Karta może oznaczać, że w tym momencie wymagane są pewne zmiany w stylu życia. Może to być związane z miłością, związkami. Karta jakby równowagi jest Ci pokazywana po to, żebyś zrozumiał, że to, co postrzegasz, co dzieje się wokół Ciebie, jest w rzeczywistości uzewnętrznieniem tego wewnętrznego procesu czy konfliktu, którego możesz obecnie doświadczać w swoim życiu. Tutaj pokazane jest, żeby mieć wiarę, że sprawiedliwość zatriumfuje i żeby traktować też innych sprawiedliwie, nie wykorzystywać również nikogo. Jeżeli masz jakieś konflikty z drugą osobą, to należy zachować dużo umiaru, balansu, dyplomacji w podejściu do drugiej osoby, bardziej zrównoważonego podejścia. Tu podczas ustalania pewnych wartości trzeba zachować jakby stan równowagi, zarówno emocjonalnej, umysłowej, fizycznej czy duchowej, aby móc jakby racjonalne decyzje podejmować i logiczne osądy. To jest też czas, żeby być uczciwym, troskliwym, odpowiedzialnym za swoje wybory, które się dokonuje i które oczywiście będzie się dokonywało w przyszłości. Dobrze, zobaczmy teraz karty tarota. Wyciągniemy dla Was najpierw kartę wspólną, co między Wami tutaj będzie się chciało pokazać, jaki jest to charakter związku. Jedną kartę na relację. Lew i osoba, o której myśli.
mamy kartę królowej buław. Jest to duża atrakcyjność, duże pożądanie, przyciąganie do siebie. Mogą być też spotkania, aktywna, w każdym bądź razie jest ta relacja, pokazuje, że obie strony są do siebie jakby odwrócone, zaangażowane. Zobaczmy kartę, która reprezentuje lwa. Jaki jest lew w tej relacji? Mamy kartę trójki mieczy. Lew czuje się zraniony czymś bardzo mocno. Tu jest leczenie, uzdrawianie swojej duszy. A co w takim razie partner, druga osoba? Już sobie obrócę, bo za dużo kart. Co druga osoba? Jak nam się tutaj przedstawia w tej relacji? Mamy kartę gwiazdy. Ta osoba jest bardzo szczęśliwa. Tutaj pokazuje się, że ma ogromną nadzieję związaną z tą relacją. Może dla tej osoby jesteście kimś wymarzonym, kimś, o kim ona zawsze marzyła, myślała. To jest ta osoba czuje się z Wami bardzo dobrze, tak jakby była w harmonii. Uważa, że jest dużo zaufania również, że można z Wami tworzyć relacje, związek. Jest tu duże przyciąganie, pożądanie między Wami. Natomiast nie wiem, dlaczego Wy tutaj pokazujecie się w trójce mieczy. Dlaczego tu mamy trójkę mieczy? Dlaczego tu jest trójka mieczy? Tu jest pokazane, że mogliście odejść z jakiegoś związku, albo jesteście w okresie rozstania z kimś i jakby jeszcze wasza dusza nie jest do końca uleczona. Tu się pokazuje rozstanie z kimś, odejście od kogoś, może poczucie zdrady. Może tu również pokazywać się inna sytuacja, niekoniecznie mówiąca o pożądaniu i o wzajemnej fascynacji, choć tego nie wykluczam, ale patrząc teraz na te karty, może to być sytuacja, że w relację zaangażowana jest jeszcze jedna osoba i Wy czujecie się przez to bardzo zranieni, tak? To serce jest bardzo mocno zranione, jest tu przeczucie zdrady. Również ósemka kielichów może mówić o tym, że w relację zaangażowana jest trzecia osoba i może przez to czujecie się właśnie opuszczeni, zaskoczeni też tym, że ktoś zrobił Wam doprowadził do takiej zdrady. Często ta karta mówi też o właśnie trójkątach miłosnych, gdzie
trudno jest udowodnić czyjąś niewinność, a mogą się pojawiać kłamstwa, które potwierdzają tą winę. I takie związki mogą trwać właśnie do momentu, gdy jedna ze stron nie zdecyduje się na odejście. Natomiast jest tutaj pokazane chwilowe odejście od relacji, od uczuć i niewykluczone jest również, że będziecie chcieli wrócić jakby z powrotem do swojego partnera, bo tu w tej 8 kielichów droga jeszcze nie jest zamknięta. Dlaczego tu mamy królową buław? No tutaj ewidentnie pojawia się sytuacja, mówi o drugiej, o trzeciej osobie, o dodatkowej osobie w relacji. Jest tu rzeczywiście pokazana jakaś osoba, która jest tutaj w roli kochanki lub kochanka. Oczywiście tu jest to czytanie ogólne dla wszystkich, więc proszę sobie to odpowiednio dopasować. Ale rzeczywiście jest tu pokazana relacja, która jest ukrywana, która jest kontynuowana w ukryciu i przy tych dwóch kartach jest to ewidentnie karta kochanki. No i mamy również rycerza buław, więc można powiedzieć, że tutaj bardzo wiele się w tej chwili dzieje. Mogły dotrzeć jakieś do Was informacje o tym, że taka osoba znajduje się między Wami, co stworzyło jakby burzliwą atmosferę. Na pewno jest tu ogromne zranienie i jest tutaj pokazana też duża popędliwość. Może ta osoba też za bardzo poszła w tym drugim kierunku, bo tutaj pokazuje się przygoda miłosna, tak? Namiętna przygoda, gdzie ten rycerz buław, on nie liczy się jakby z otoczeniem, działa w sposób bardzo popędliwy, nieprzemyślany, impulsywny, tak? Więc możliwe, że ta osoba uwikłała się tu po prostu w jakiś romans, nie myśląc nad konsekwencjami swojego postępowania, tak? Zobaczmy, co Ty sądzisz na temat tej osoby, tego partnera swojego. Mamy 4 buław. Co lew sądzi na temat swojego partnera, osoby, o której tu mówimy. Tu pokazuje się, że Wy chcielibyście nowego początku jednak z tą osobą.
Dla Was to jest ktoś, z kim można tworzyć przyszłość, z kim można budować dom. Chcielibyście się uwolnić z tej niewygodnej, kłopotliwej dla Was sytuacji. Jesteście jakby nastawieni na to, żeby ponownie tej osobie zaufać, wierząc w to, że los będzie Wam sprzyjał, tak? Karta na pewno wskazująca na to, że dla Was ta relacja mimo wszystko była zgodna i harmonijna i tak ją chcielibyście widzieć. I tu jest też ogromna namiętność i dążenie do tego, żeby relacja była bez konfliktów. W każdym bądź razie pokazuje się tutaj, że jesteście skłonni zacząć od nowa. A co Wasza osoba myśli o Was? Co partner lwa myśli o Was? Dla nich również jesteście osobą, która idealnie pasuje na głowę rodziny, na kogoś, z kim można założyć rodzinę, komu można zaufać, tak? Jest tu rzeczywiście pokazana zdrada, to, że ktoś jakby zadał ból znienacka, nie licząc się z konsekwencjami tego, co przyniesie. I jest tu na pewno potrzeba uleczenia tej relacji. Ta osoba myśli o tym, że potrzebny jest czas na to, żeby pewne sprawy się wyjaśniły, żeby móc z powrotem jakby liczyć na to, że będziecie chcieli tą osobę przyjąć do siebie. I mamy również króla pentakli i trójkę pentakli. Tutaj mamy kartę pary, więc ta osoba widzi Was w swoim związku, tak? Znaczy widzi Was razem, chce tego związku tu z Wami i ma poczucie, że jesteście dla siebie stworzeni, tak? Razem z trójką pentakli ona chce z Wami współpracować, chce tego związku wzajemnego. Tutaj jest chęć naprawienia wszystkiego jeszcze raz, tak? Znaczy do powrotu do tej sytuacji sprzed tego wydarzenia, które tu miało miejsce. No i tak jak mówiłam, w piątce mieczy tu jest zadany cios rzeczywiście i pokazuje się, że ta osoba nie myślała nad tym, co robi, co spowoduje swoim postępowaniem. I zdaje sobie sprawę, że ta relacja wymaga czasu, żeby rany się zaleczyły, żeby można było z powrotem porozumieć się ze sobą, bo zdaję sobie sprawę, że powodem takiego stanu rzeczy jest osoba trzecia, która przyczyniła się pośrednio do tego rysującego się rozdźwięku między Wami. I przyczyną tu
konfliktu może być właśnie zazdrość też, tak? Zobaczmy w takim razie, jakie są Wasze predyspozycje do utrzymania tego związku, tej relacji. Mamy kartę 5 buław. Jakie są predyspozycje, możliwości utrzymania tej relacji? Za dużo kart. Mamy piątkę buław i pazia mieczy. Między Wami mogą powstawać konflikty, ponieważ w wielu kwestiach możecie się różnić w opiniach na różne tematy, tak? Mogą powstawać konflikty, spory, dyskusje różnego rodzaju. Tutaj może być jakby walka słowna między partnerami, gdzie każdy będzie próbował przeforsować swoje zdanie. Ale jest tu też pokazane jakby brak konsekwencji w postępowaniu, bo sytuacja, w której się będziecie znajdowali, może Was nie obchodzić na tyle, byście czuli potrzebę za wszelką cenę też upierać się przy jakimś stanowisku, tak? Może dlatego też być tak, że często te konflikty będą się przeciągały w nieskończoność i mogą pozostawać nierozwiązane, więc może być takie poczucie w głębi duszy zmęczenia troszkę sytuacją, tak? Może tu być też taka chęć do szukania pretekstów, do kłótni, tak? Natomiast w paziu mieczy tutaj również jest ta pokazana gwałtowność w wyrażaniu swoich emocji, swojego zdania. Jest ta konieczność jakby jak to powiedzieć, wprowadzania burzy w szklance wody, tak? Doprowadzania do nieporozumień, szukania jakby uśpienia czyjejś czujności i zaatakowania drugiej osoby, brak też dyplomacji, więc tendencje, jakie tutaj karty pokazują co do tej relacji, to głównie kłótnie, głównie spory, kłótnie, które mogą przeradzać się w jakieś głębsze konflikty i świadomość jakby przeciągających się sytuacji, które mogą Was już mocno męczyć i świadomość również, że związek może kuleć, brak jakby sił do tego, żeby się zbuntować i zadziałać, zrobić coś z tym, więc może tu być też takie oszukiwanie własnego serca i stosowanie dyplomacji więc większej, żeby
nie wywoływać poważniejszych konfliktów albo nie przeciągać ich w nieskończoność, tak? Więc może tu być też taka trochę nieszczerość w relacji. I zobaczmy jeszcze, jakie okoliczności zewnętrzne są, które mogą wpływać na tą relację. Jakie okoliczności zewnętrzne wpływają na tą relację. Mamy czwórkę mieczy. Rydwan, trójka buław i dziesiątka mieczy. Tu może być rzeczywiście w rydwanie może być powiedziane, że jedna ze stron chce przewodzić w tej relacji, chce, żeby jej plany były przede wszystkim realizowane i ona, ta jedna osoba może mieć duży wpływ na to, w jakim kierunku będzie rozwijać się dana relacja. Może chcieć o wielu sprawach sama decydować, nie dopuszczając do głosu drugą stronę. Może się tu również pojawiać sytuacja, w której trzeba będzie rozpoznać granice jakby swoich własnych możliwości, bo może trzeba będzie się na chwilę zatrzymać i przyjrzeć pewnym rzeczom, na które nie ma się wpływu i można przez to po drodze jakby zgubić swojego partnera, który nie będzie jakby dorównywał naszym krokom, bo tu mogą się te drogi jakby rozjeżdżać, tak? Może być sytuacja, że każde z Was będzie miało inne dążenia, inne pragnienia i drogi po drodze możecie się tutaj rozjechać, tak? Karta może też mówić o przelotnych zdradach, flirtach albo o osobach, które nie dążą do trwałych związków. I nawet jeżeli te związki istnieją, to chcą w tych związkach przewodzić, tak? Nie są skłonne ulegać drugiej osobie. Pokazuje się tutaj również, że mogą to być sytuacje, w których będzie poczucie, że nic się już tutaj nie da zrobić, że jest ogromne zranienie przez drugą osobę. Może być poczucie, że nie ma wyjścia jakby z sytuacji. Karta może mówić o łzach, o cierpieniu, o tym, że pewne przeżycia, te mocne przeżycia mogą zmienić ludzi i związek jest nadszarpnięty i mogą następować też takie ciche dni, okresy przestoju, w którym nie będziecie się kontaktować lub nie będziecie się widzieć razem, bo będzie potrzebny ten czas na uleczenie siebie, tak? Więc jakby tutaj może się pojawić to w pewnym momencie rozczarowanie tą relacją
również poczucie samotności, opuszczenia przez partnera i mogą być właśnie te okresy takiego spokoju, wycofania się, przeczekania pewnych spraw, które mamy nadzieję, że same się rozwiążą bez naszego udziału, tak? Zobaczmy jeszcze, jak tutaj rysuje się wasza przyszłość, taka najbliższa. Mamy wisielca i królową buław. Tutaj może być sytuacja, że ten romans, o którym mówiliśmy, ta trzecia osoba w relacji, że nastąpi tu zawieszenie kontaktów tej osoby z tą osobą trzecią i chwilowo tu pokazuje się, że nie będzie to miało miejsca, tak? To na najbliższą przyszłość. Oczywiście w czytaniu rozszerzonym zobaczymy głębiej dalej, co tutaj się będzie chciało jeszcze dla was pokazać. Teraz wyciągniemy sobie jeszcze dla was jedną kartę z wyroczni. I tu mamy informację, żeby wyrazić swoją miłość, wykazać, pokazać jakiś gest ze swojej strony, przejąć inicjatywę w życiu miłosnym, skontaktować się z osobą, która ci się podoba, na której ci zależy, albo zaprosić ją po prostu na randkę, wysłać jakiegoś SMS-a, zrobić jakiś gest miły w stronę ukochanej osoby, tak? I może jeszcze te karty wyciągniemy dla was. I tu mamy kartę bratnich dusz. I karta mówi nam przede wszystkim o połączeniu z bratnią duszą, o kontrakcie dusz, o współpracy, o tym, że możemy na swojej drodze spotkać taką osobę. Osoba, o której tu mówimy, może być również taką bratnią duszą, co niekoniecznie oznacza, że będziemy z tą osobą do końca życia, natomiast może oznaczać, że mamy z nią tutaj do przerobienia jakieś ważne lekcje, tak? Z których każdy z nas musi wyciągnąć i wyjść z jakimś doświadczeniem. I ponownie mamy potwierdzenie, że możesz mieć tutaj do czynienia ze związkiem karmicznym, z lekcjami, które trzeba odrobić. Mogą to być również jakieś przemijające, ulotne spotkania z taką osobą. Ważne jest, żeby odpuścić pewne rzeczy i nauczyć się w odpowiedni sposób kochać, wyrażać siebie i swoją miłość. Dobrze, to tyle w czytaniu wstępnym dla was. Zapraszam was na czytanie rozszerzone. Przyjrzymy się dalej, co w tej relacji może się jeszcze wydarzyć.
Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą obecność. Jeżeli z Wami rezonowało, to proszę łapkę w górę dać i zostawić komentarz. Dziękuję i do zobaczenia.